Oj. To by w sumie mógł być taki odcinek dla dekoratorów wnętrz, ale nie będzie, dlatego że to jest po prostu kolejna część moabskiego poszukiwania żony. Dzień dobry, dobry wieczór, szczęść Boże. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku vloga. Jest to zarazem trzeci odcinek z Moabu, chociaż już nie jest z Moabu, już mówię. Dotarłem tutaj do tego miejsca, w którym jestem, zaraz Wam opowiem, co to jest za miejsce. Właśnie przez Moab, przez Canyonlands, ten taki park, gdzie są takie tamte właśnie, co Wam pokazywałem ostatnio, takie te wąwozy, taki Mars i tak dalej. Jestem tutaj, to już jest Colorado, daleko, daleko gdzieś tam na południe, z 15 mężczyznami. W sensie z ojcami, mężami i jednym jezuitą. No co zrobić? Na 3 dni tutaj z nimi przyjechałem. Góry, męskie gadanie, trochę takie, można powiedzieć, dziwne rekolekcje. Generalnie faceci sami w domu. Oni tutaj są w ogóle z całych Stanów, w sensie gdzieś tam z Chicago, z Bostonu, z jakichś jeszcze innych miejsc w ogóle, też z Polski jakiś tam 2 przyjechało. I wynajęli taki dom. Dom, który po prostu jak zobaczyłem, to umarłem. Ja to nigdy w domu nie chciałbym mieszkać, bo ja się nie nadaję do mieszkania w jednym miejscu. Ja jestem zasadniczo włóczęga bezdomny. Ale jak już bym miał mieszkać w domu, to takim domem bym se pomieszkał, w sensie w takim domu. Więc na począteczek chciałbym Wam pokazać ten dom, bo to jest po prostu super ekstra. Więc zapraszam Was teraz na wirtualną wycieczkę, znaczy nie wirtualną, realną wycieczkę po tym domu. Więc moi drodzy, tak od razu idziemy z grubej rury. Tutaj jest coś, co się nazywa jakaś taka biblioteka, zobaczcie, nie? Że tutaj mamy takie, to jest taka drabinka. Zawsze sobie marzyłem, że po takiej drabinie, żeby sobie wejść na górę i żeby można było książki wyciągać. Tutaj akurat tam jeden z chłopaków śpi, dlatego jest komineczek. Komineczek zaraz zobaczycie jeszcze z innej strony. Tutaj jak się idzie, no to jest jakieś takie wejście. Tam jest nie wiadomo co, bo tam jest zamknięte, nie wiem. Tam jest, się wychodzi na zewnątrz. Tutaj był taki stół, żeśmy go wzięli. To była taka jakaś mała jadalnia. A tutaj jest kuchnia. Zobaczcie jaki w ogóle gigant. A to może zanim jeszcze kuchnię, to tutaj są oczywiście te, nie? Praleczki takie tam inne, żebyście sobie widzieli. Tutaj jest kuchnia, taka jest mega giga z takim salonem. Tutaj żeśmy takie stoły poprzestawiali, żebyśmy wszyscy razem mogli jeść. Tutaj sobie można siedzieć na takim tym przy komineczku, pali się ogienek. Jest w ogóle super, ale najlepsze to jest w ogóle, jak zobaczycie zaraz, po prostu widok. O, tu się chłopakom trochę przypaliły te grzanki. Widok, zobaczcie jaki jest widok! Po prostu tutaj widać takie góry i można tu siedzieć na tym tarasiku i sobie leżeć. Tu się pewnie potem jeszcze spotkamy, więc tak to wygląda. Tutaj wczoraj w ogóle spadł śnieg, ale już go dzisiaj nie ma. Ale to oczywiście jest tylko pikuś, nie? Ja Wam pokażę dalej. Więc najpierw Wam pokażę tutaj. A, tutaj jest ten, tak zwany master bedroom, czyli główna sypialnia, proszę bardzo. Tak wygląda sypialnia, tutaj jedna. Od razu do łazieneczki można sobie tą sypialnią pójść. Coś mi się tutaj ostrość chyba robi. Zrób się ostrość, o dobrze. Jak widzicie, tutaj są tam jeszcze inne takie rzeczy. Tutaj jest jakiś klozet, w sensie taka szafa, która jest wielkości po prostu niejednego domu. Ale to jest tylko tyle. Teraz chodźmy na górę. Na górze, moi drodzy, jest absolutnie mistrzowsko. Zaraz Wam pokażę. Tutaj jest sypialenka kolejna. Proszę tu wybaczyć takie różne rozbabrania, ale tutaj chłopy śpią różne. Więc tutaj jest kolejna sypialnia z kolejnym łóżkiem. Ja tu śpię. Tu są jakieś takie szafy. Tu jest znowu kolejna sypialnia, gdzie są różne takie
fajne rzeczy. Tutaj kolejna łazieneczka. I idziemy na dół, bo to nie wszystko oczywiście. Zaraz wam pokażę. Jeszcze więcej zakrętas tutaj. Schodzimy na dół. Mogłoby się wydawać, że to już koniec, ale to nie jest koniec. Bo to jest kolejny jakiś taki saloniko coś tam. Z kanapami, z telewizorem i z kolejnym wyjściem na kolejne patio, czy jak mu tam. Z widoczkami. Tutaj dla chętnych są piłkarzyki, w które ciupiamy wieczorami w przerwach. Tutaj ku zaskoczeniu wielu kolejna sypialnia. O, tu jest niezły. O, tutaj jakiś taki porządny. A to mało porządny. Ciekawe chłopy. Dalej jak pójdziemy, to ku zaskoczeniu oczywiście jest kolejna sypialnia. Tak wyglądająca. Tu jakiś na podłodze śpi. I tutaj jest jeszcze oczywiście czwarta łazieneczka. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Trochę się zasypałem. No więc jak widzicie, no Hawira jest taka, że jest jaka jest. Mówię, no gdybym miał gdzieś kiedyś mieszkać, to bardzo chętnie. Moi kochani, oczywiście zaraz będzie gadanko o ród i trzecia część naszego moabskiego poszukiwania żony. Ale zanim do tego, to muszę chłopakom zrobić zupę, bo im obiecałem moją słynną zupę z soczewicy. Więc teraz będzie troszeczkę kulinariów, a potem będzie gadanko, ale to za momencik. Otóż, moi drodzy, zupa z soczewicy, którą za chwileczkę poznacie, to jest przepis, który wyczaiłem od cudownej pani Beaty z Holandii. Nie jest to może dokładnie jej przepis, bo zostało to przefiltrowane przez mój męski mózg, czyli mówiąc krótko, zrobiło się z tego bardziej drugie danie niż zupa, bo jej głównym składnikiem jest mięso, gdzie w oryginale było trochę mniej, no ale to oczywiste. Więc jest to taka naprawdę zupa dla faceta po całym dniu łażenia po górach. Tylko gwoli wyjaśnienia, też w ogóle bardzo ważna zupa, bo wiąże się naprawdę z bardzo ważną historią, którą pani Beata mi opowiedziała, ale o tym to pewnie może gdzieś kiedyś indziej. Przepis, który wam podam, to jest przepis na mniej więcej 15 chłopa, więc trzeba sobie to podzielić, że tak powiem, na normalne racje żywnościowe. Podstawowym składnikiem oczywiście, chociaż jest to zupa z soczewicy, to jest podstawowym składnikiem bekonik. Taki wędzony, ja go mam tutaj mniej więcej 1 kg. Do tego bekoniku potrzeba 2 albo 3 duże cebule, pokrojone niezbyt drobnie, czyli można takie dosyć większe kawałki zostawić. Kiedy to już mamy pokrojone, to sobie na patelniach albo dwóch, tak jak ja zrobiłem tutaj, żeby było mi trochę wygodniej, podsmażamy ten bekonik, oczywiście na jakiejś tam oliwie czy na czymś, żeby to się tam ładnie tak skwierczało i żeby zapaszki się roznosiły. Do tego będziemy potrzebowali pomidory. Ja mam tutaj 4 puszki. 2 puszki mam pomidorów takich zwykłych i 2 puszki pomidorów z oregano i bazylią. Kiedy się nam już troszeczkę bekonik podsmaży, to dodajemy tam cebulki, żeby, jak to mówią ci, którzy się znają, się zeszkliła. Cokolwiek to znaczy, nigdy nie wiem, co to znaczy, ale po prostu parę minut trzeba ją tam pomyziać razem z bekonikiem. Potem sobie to wszystko oczywiście przesypałem do jednej takiej dużej patelni. W ogóle takie te chińskie duże, to one są całkiem fajne, bo tam się dużo mieści, więc jak macie taką chińską dużą, to nadaje się. I potem jest składnik, od którego się ta zupa nazywa, czyli soczewica. Ja mam tutaj kilogram soczewicy zielonej. Najlepiej jest mieszać zieloną i czerwoną, ale była tylko zielona w sklepie, więc tu akurat była tylko zielona. I to wszystko razem sobie tak lekko obsmażamy, nie? Ten bekonik, tą cebulkę i tą soczewicę. Potem do tego smażenia dodajemy te wszystkie pomidory. Tam trzeba je tam rozciapciać i wymieszać, żeby się to wszystko tak fajnie tam lekko tak podsmażyło. Tutaj jest składnik niekonieczny, czyli kolka, bo akurat bardzo mi się chciało pić, więc można sobie to dodać jako składnik. Potem to, co się tam przysmaży, to do takiego dużego gara, ja to musiałem w ogóle użyć 2 garów, bo no 15 chłopa. I dodajemy wody, mniej więcej tak jeszcze 1/3 do tego, co nawet tam się przysmażyło. Takiej gorącej, w sensie zagotowanej wody, żeby się to zrobiła jednak trochę chociaż zupa. Przyprawy, sól, pieprz, koniecznie oregano. Ja tu jeszcze znalazłem bardzo fajną taką cebulkę przysmażaną. No i potem, jak się to wszystko już tam ugotuje, mniej więcej jakaś godzinka, no to mamy zupę.
Żeby jeszcze lepiej smakowała, to najlepiej jest dodać odrobinę śmietany i to tak wszystko wymieszać. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o przepisik na najlepszą zupę z soczewicy na świecie. Więc moi drodzy, mimo tego, co do tej pory było w tym odcinku, to jest to, tak jak wspominałem, trzecia część moabskiego poszukiwania żony, czyli chciałbym, żebyśmy dokończyli tę historię o Rut. Jestem w takiej miejscowości, może obok miejscowości, która się nazywa Ori. To jest w górach skalistych ciągle, tylko trochę w innym miejscu. Więc możemy tak przyjąć, że ciągle jesteśmy w Moabie. O czym dzisiaj? W sensie, czym się ta historia miałaby zakończyć? Jeżeli pamiętacie, jeżeli oglądaliście poprzednie 2 odcinki, w pierwszym odcinku mówiłem o tym, że Pan Bóg szuka i że pójdzie szukać człowieka, nawet najbardziej parszywego, do najgorszego miejsca na ziemi. Potem wspominałem, że Pan Bóg, chociaż szuka, to bardzo potrzebuje, żebyśmy my bardzo mocno i radykalnie zaczęli również szukać Jego, czyli żeby się spotkały jakby 2 tęskniące za sobą serca, 2 serca, które potrzebują siebie nawzajem. Jeżeli to się stanie, ze strony Pana Boga to oczywiście oczywiste, bo Pan Bóg zawsze szuka, ale jeżeli my na to odpowiemy i rzeczywiście spróbujemy bardzo wytrwale, chociażby nie wiem co, poszukiwać bycia z Nim, no to wtedy dzieje się rzecz trzecia, ta, o której dzisiaj. Ona jest opisana w końcówce tej historii o Rut i jest tam naprawdę niezwykły moment. Otóż kiedy Rut już wychodzi za Booza, to już samo w sobie jest w ogóle przedziwne, dlatego że, tak jak Wam mówiłem na początku, w pierwszym odcinku tej serii krótkiej, to było nie do przyjęcia. Żadna Moabitka nie mogła zostać żoną Żyda. Ksiądz biskup Ryś kiedyś bardzo ładnie powiedział, że to jest jedno z takich miejsc w Biblii, gdzie Bóg jakby łamie swoje własne prawo po to, żeby okazać miłość. Otóż tam tuż po tym małżeństwie Rut z Boozem przychodzą kobiety izraelskie do Rut, żeby jej powiedzieć bardzo, ale to bardzo niezwykłe zdanie. Mianowicie mówią jej: życzymy Ci, żebyś była jak Rachela i jak Lea. Kochani, to jest absolutnie niezwykłe błogosławieństwo, które dostaje Rut. Rachela i Lea to są 2 żony Jakuba, czyli 2 kobiety, z których urodziło się 12 patriarchów Izraela. To są jakby takie protoplastki, wręcz stworzycielki całego narodu wybranego. Pan Bóg te 2 łona wybrał, żeby z nich właśnie wyszło nowe pokolenie, w sensie 12 pokoleń, nowy naród wybrany. I te kobiety mówią do Rut, żeby ona się stała jak Rachela i Lea, czyli z niej ma wyjść cały nowy ród, cały naród wybrany. To jest niezwykłe, dlatego że Rut jest kobietą, która nigdy nie miała prawa wejść do narodu wybranego, a nagle staje się jego protoplastką, staje się tą, z której ma cały nowy naród wyjść. Jak wiecie z Ewangelii pewnie, Rut potem była babką Pana Jezusa, bo ona jest w rodowodzie Pana Jezusa i to, że tak powiem, z tej linii się wziął Pan Jezus. Gdyby nie jej małżeństwo z Boozem, byłby problem dla Pana Jezusa, żeby się urodzić. Moi drodzy, co to znaczy? To znaczy, że Pan Bóg, kiedy szuka duszy i kiedy dusza szuka Pana Boga, to Pan Bóg jest w stanie z nią wyprawiać tak niesamowite rzeczy. Mnie się jakoś tak bardzo dobrze składa, że mówię Wam o tym właśnie w tym miejscu, w którym jestem. Najpierw przez te 2 dni mówiłem do Was z takiej pustyni, jak widzieliście z krajobrazów trochę takich marsjańskich, tam gdzie Bóg poszukuje duszy i gdzie dusza poszukuje Pana Boga. I rzeczywiście czasem oni się czują, i Pan Bóg, i dusza, totalnie opuszczeni, jakby się nie mogli spotkać. Ale kiedy się wreszcie spotkają, to mieszkają w takim domu, jaki Wam właśnie pokazałem. Ja wiem oczywiście, że są pewnie bardziej niesamowite domy, ale chodzi mi o to, że kiedy Pan Bóg wreszcie znajdzie duszę, a dusza Jego, no to robią coś tak niezwykłego. Kochani, to nie chodzi oczywiście o to, co się dzieje w życiu, o to, że jak Pana Boga spotkasz, to Pan Bóg taki dom da, chociaż w ogóle to da, ale to nie w tym rzecz. Tylko Pan Bóg taki dom buduje w sercu. Pan Bóg takie sypialnie, takie bycie w cudownych krajobrazach, w przepięknych okolicznościach przyrody, no, w cudownym po prostu pokoju, w którym można mieszkać, daje takie coś Ci w sercu. Moje doświadczenie jest takie, że odkąd Pan Bóg mnie znalazł, a też ja zacząłem Go jakoś szukać, no to On mi taki pokój wlewa. I ta moja trójodcinkowa opowieść o Rut, to jest opowieść, zaproszenie, żebyście Go tak szukali. Bo On Was szuka, Wy Go szukajcie i wtedy zamieszkacie w takim domu. Będziecie jeść zupę z soczewicy, najlepszą zupę świata. No i to będzie po prostu raj.
O to chodzi w tej historii Rut. O to, żeby z Nim zamieszkać razem i żeby On był naszym domem po prostu i dawał nam absolutny pokój i wszystko, czego nam potrzeba. To jest właśnie historia Rut. Jedna z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejsza historia w Biblii i w ogóle historia w historii świata. No, muszę kończyć, bo moje chłopaki przyjechały, więc muszę im zupę dać, bo głodne. No to lecę. Czy zawsze musicie przyjechać, takie nie trzeba? Nie wiedzieliśmy. Tam ci też jadą, czy nie? Jeszcze chwilę. Ja potrzebuję jeszcze 5 minut. Wejdź do domu i się zamknijcie, żebym tylko skończył nagrywać, żeby się nie darli. O, sorry. Nie szkodzi.